Witam w Młodzikowie. Mamy 11 kwietnia 2025 roku. Rozpoczynają się pokazy siewników, pokazy siewu kukurydzy na polach niedaleko pokazowych. My prezentujemy siewnik Sola Velox 6-rzędowy, w pełni elektryczny, czyli elektryczny napęd aparatów rozdzielających, elektryczny napęd podsiewacza nawozów, w pełni izobus. Pracujemy z ciągnikiem John Deere o mocy 150 koni. Będziemy jechać w trudnych warunkach polowych, na glebie, która w ogóle nie jest uprawiona. Także będzie okazja zobaczyć, jak się sprawdzają nasze sekcje wysiewające z dociskiem hydraulicznym i z przeniesieniem obciążenia z ciągnika w kierunku siewnika. Zapraszam. Młodzikowo, ciąg dalszy, pokazy się zaczynają. My jesteśmy po pierwszym przejeździe siewnikiem i Tomek, jak wyszło? No, wyszło bardzo dobrze moim zdaniem. Siewnik bardzo ładnie współpracował z ciągnikiem, z nawigacją Trimble. Równoległe prowadzenie, rozstaw ustawiliśmy na 75 cm. Parametry siewu 75 000 ziaren na hektar, czyli taka była nasza obsada. Głębokość wysiewu na 5 cm i 200 kg nawozu na hektar w jednym przejeździe. Po przejeździe było fajnie to widać, bo właściwie całe 200 osób, które tutaj przyjechało, ponad 200 osób jest na pokazie. Wszyscy się rzucili na rzędy i sprawdzali, czy jest ziarno i czy odległości są odpowiednie, także 200 osób szukało ziaren. Tak jest. Niektórzy szukali nawozu też, ale no bardzo i się pytają, dobrze, czy na pewno wysiało. No niestety, ale czujniki są, jakby nie wysiewało, to by się pokazało, nie? Tak jest. Dodajmy do tego, że nawóz oczywiście jest siany w pewnej odległości od... No minimum 5 cm. Tak, minimum 5 cm i też trochę głębiej jest siany, nie? Tutaj mamy warunki takie polowe siewu, bym powiedział, uproszczonego, ponieważ siejemy w poplon. Tak. Warunki fajne. Ja bym wolał, żeby jeszcze cięższa ta gleba Poprosiliśmy była. organizatorów, żeby nie uprawiali ziemi, Tak. i tylko po poplonie raz przyjechali talerzówką i to jest wszystko, a właściwie nawet nie musieli jechać po tym, bo tak byśmy to zasiali. Tak jest. Dodajmy, że siewnik ma hydrauliczny docisk rzędów w sekcji wysiewających na każdym rzędzie. Maksymalny docisk możemy osiągnąć nawet 350 kg na rząd, No, ale tutaj chyba nie było to dotykałeś, potrzebne. Tutaj nie było to potrzebne w zupełności. Do tego jest też taki układ przenoszenia obciążenia z ciągnika w kierunku ciągnika. Gdybyśmy na przykład siali w sposób bezpośredni na mega twardej glebie, no to wtedy nam sekcje nie wyjdą No, na ale powierzchnię. tak, nasz siewnik to jest siewnik przeznaczony do bardzo ciężkich warunków do siewu bezpośredniego. Tu mamy czwartą B, a nawet pod piątą klasę. mamy lekkie i widać, gleby że ten siewnik właściwie ma takie spektrum działania od najlżejszych ziem do najcięższych ziem. Tak jest. Nie ma Możemy problemu. go zawsze przystosować. Dodajmy też, że siewnik ma regulowany hydraulicznie rozsuw między rzędami. Czyli możemy go ustawić z takim przeskokiem od 45 cm, na przykład na buraki albo rzepak, co 5 cm aż do 75 cm, tak jak go dzisiaj mamy I to jest ustawionego. fajne, że nie jest to płynnie, tylko przeskok jest konkretnie o 5 cm, Tak jest. więc dokładnie wiemy, że to jest 5 cm. Tak jest. Do tego redice podsiewające, tak jak wspomniałem wcześniej podczas mówienia o siewniku, też razem z sekcjami się rozsuwają na ten rozstaw. Tak. No zainteresowanie jest duże, bo ludzie podeszli do siewnika. Już nawet jak drugi ciągnik ruszył z siewnikiem, to cały czas jeszcze byli przy naszym siewniku. Tak, zresztą to widać Duże za naszymi zainteresowanie. plecami. No, tych ludzi trochę jest, pytają. No, mam nadzieję, że to się będzie też dobrze, dobrze rozpowszechnione. My zaczynamy, inni już zaczęli. Dogonimy. Tak jest, dogonimy, może nawet przegonimy. Także w tej chwili jest na polu 6 siewników. 6 siewników, 7 czyli nie wystartował. szanowna konkurencja tutaj Nie wiemy jest. dlaczego, ale nie byliśmy jako przyjechał na pierwsi. pole. Jeden nie sieje. Jeden nie się, ale Tak, to nie wiemy zrezygnowali z dlaczego. pokazu. Trudno powiedzieć, ale zrezygnowali. No i tak bywa. Nie? My No, nie rezygnujemy, może my się awarię nie miałem coś poddajemy. takiego, nie? Także... My nie rezygnujemy, nie poddajemy się, zawsze walczymy. Tomku, i teraz parę słów o siewniku, a właściwie możemy omówić jedną sekcję, bo przy okazji omówimy cały siewnik właściwie. Jak najbardziej. Tutaj mamy zbiornik ze szczelną pokrywą. Zbiornik oczywiście na ziarno kukurydzy. Tutaj możemy sobie nawet zajrzeć do zbiornika potem. 70 litrów pojemności, czyli tam mamy taką dużą niezależność, jeżeli chodzi o polowy wysiew. Patrząc w dół, tutaj mamy aparat rozdzielający ziarno, Precision Planting amerykańskiego producenta, niezwykle dokładny. Precyzja dokładności w kukurydzy stwierdzona przez Precision Planting wynosi ponad 99%. No to rewelacja. Myśmy tutaj na polu rozganiali w prawo i lewo. Bo wczoraj robiłeś jeszcze testy, nie? Tak.
No właśnie. Mamy to też na zdjęciach, czy na Facebooku, czy na naszej stronie profilowej na YouTube też będzie to widoczne. Bardzo równo nam rozdzieliło. A to, jak moi tutaj prelegenci poprzedni mówili, jest bardzo ważne, żeby Odległość i głębokość to jest podstawa. Tak, żeby Podstawa. nie było nadmiarów ziarna, podwójnego Tak. dawkowania, czy też braków, niedoborów ziarna. Tutaj mamy silnik elektryczny, krokowy. Ten silnik od razu wchodzi na odpowiedni moment obrotowy, zapewniając przeniesienie napędu na tarczę wysiewającą. Układ jest na izobusie, czyli instalacja daje nam dostęp również do rolnictwa precyzyjnego ze wszystkimi dobrodziejstwami, również rolnictwa 4.0. Tutaj ziarno potem wpada w taką rurkę i sobie grawitacyjnie leci do redlicy wysadzającej. Dokładnie. Dodajmy, że to jest system podciśnieniowy i że ziarno wchodzi na dno bruzdy za pomocą tej redliczki. I spada po prostu. A ścianki są oczywiście otwierane. Mechanicznie spada. Tak, czyli nie jest wdmuchiwane Tak jest, czyli się nie odbija, mówiąc krótko. z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, tylko po prostu osadzane Dokładnie. na dnie bruzdy. Tutaj widzimy rozgarniacze gwiaździste, no bo tutaj mamy ten międzyplon, to nam też trochę udrożniły przejazd. No to jest ciekawa sprawa w ogóle, nie? Tak, Bardzo fajne urządzenia, proste, niesamowicie, a skuteczne. jak najbardziej. Ja zawsze to polecam na warunki polowe. Mamy regulację głębokości, także możemy sobie to ustawić w zależności od tego, jak chcemy. Z tyłu mamy układ do regulacji głębokości roboczej. Dzisiaj siejemy na 5 cm, ale możemy maksymalnie nawet do 10, no jeżeli gdzieś tam wystąpi taka potrzeba, czemu nie? Ja mam pytanie, a propos 10 cm, bo grochy się głęboko. No groch, 8-10. bobik. Nie? I tu groch można zasiać, nie ma problemu. Ja pamiętam, że zawsze mi jeden profesor mówił, że siejesz nasionko na 4 razy jego średnicę. Czyli jakbyśmy bób siali, no Bo to groch trochę więcej. tutaj z tyłu mamy blok ugniatający. Różne bloki ugniatające są dostępne. Może być z kołami ogumionymi. Natomiast my tutaj mamy blok z takimi talerzami karbowanymi, stalowymi, z mega odpornej stali. Z taką tutaj gumową opaską, Tak, żeby i on to się jest szeroki jest, nie? On jest dosyć szeroki, żeby No. dobrze się toczył też. I kąt rozstawu ustawiamy jedną dźwignią. Ja tu spróbuję przestawić. O, tutaj widać, super. jak to się zmienia. A tutaj mamy ustawienie docisku, czyli naciągamy sprężynę w jedną z 6 różnych dostępnych pozycji. Nawet do ponad 50 kg możemy ten docisk Ja mam zrobić. pytanie, bo mnie zastało, to nie zauważyłem, tylko przegapiłem na prezentacji. Zbiornik jest ciśnieniowy, czyli Tak. znaczy, że pokrywa jest hermetyczna, tak? Tak jest, jest I szczelna, naciśnienie hermetyczna. powstaje i naciśnienie wypycha, dociska Tak jest. nawóz, Tak żeby równomiernie Tak się jest. wydostawał. Na rynku są różne rozwiązania w siewnikach. Są najczęściej z wężki Venturiego, natomiast tutaj chodzi o coś zupełnie innego, żeby właśnie Tak. docisk sprawiał, że równomiernie jest materiał prowadzony w kierunku dozowników. Zresztą możemy sobie tutaj pokazać. Tu jest silnik od aparatu dozującego Dokładnie. nawóz. Są 2 aparaty dozujące, każdy w tym przypadku obsługuje 3 rzędy na siewniku. A powiedz mi teraz tak, mamy tutaj skrzynkę do nasion, a gdzie ta skrzynka przychodzi na mikrogranulat? Na którym mikrogranulat przychodzi tutaj. W tym miejscu jest Czyli się domontowywana. nabudowuje to. Tak. Jest jakby doklejona taka, jedna, albo nawet drugi zbiornik jest też możliwy. A jak, dobra, tu jest mikrogranulat, teraz, a jak on jest rozdzielany? On jest rozdzielany, ma swój dozownik, który też jest napędzany elektrycznie, także możemy mieć 2 dodatkowe zbiorniki z dozownikami i nasionka wylatują takimi rurkami. A I te regulacja rurki- tego? Regulacja jest poprzez terminal izobusa. Aha, Czyli w ten robimy sposób. sobie jakąś próbę kręconą, sprawdzamy Czyli ile też tam napęd elektryczny wyleciało. i przez Tak. izobus jest I wtedy w sterowany. różnych miejscach, to może być przed redlicą, za redlicą, między tutaj kołami, może być dozowane. Także Jeżeli tych ktoś opcji jest będzie dużo. chciał więcej szczegółów, zapraszamy. Zapraszamy. Telefon do Tomka, na naszą stronę jest to opisane. No i co? Żeby się przegrać, trzeba kupić Tak jest. i siać. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.